Nie będzie secesji Orlenu i energii w Polsce. Brytyjczycy ostrzegają przed niedoborem gazu. Sankcje zachodnie celnie biją w gazową flotę widmo Rosji. Jest 27 listopada 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Uderzenie w arktyczną flotę widmo Rosji. Nowe sankcje w Wielkiej Brytanii koordynowane z Unią Europejską to uderzenie wymierzone we flotę widmo gazowców arktycznych, pozwalających Rosjanom dalej słać w świat LNG. Wielka Brytania wprowadziła sankcje, które mogą zablokować eksport gazu skroplonego z kluczowego projektu rosyjskiego Arctic LNG 2 i pozbawić rosyjski budżet kolejnych miliardów dolarów. Arctic LNG 2 to projekt rosyjskiego Novateco o przepustowości prawie 20 milionów ton gazu skroplonego rocznie. Jest to obok Jamał LNG główny projekt eksportu tego paliwa z Rosji. Jest objęty sankcjami USA oraz Unii Europejskiej. Uderzenie brytyjskie jest jednak wymierzone celnie w kluczowe usługi. Rząd brytyjski zablokował możliwość świadczenia usług gazowcom dostarczającym surowiec z Rosji. Decyzja została ogłoszona podczas szczytu G7 w Kanadzie. Według portalu G-Captain jest to uderzenie w 6 z 15 gazowców arktycznych dostarczających LNG z rzeczonego projektu Novatecu. Te 6 statków odpowiadało za dostawy prawie 8 milionów ton LNG, wartych prawie 4 miliardy dolarów, które zapewniły Moskwie środki na zakup 2700 dronów albo 45 pocisków balistycznych, czytamy w G-Captain. Nowe regulacje brytyjskie wykluczają od 2026 roku usługi na rzecz takich podmiotów, a zatem dostawy, ubezpieczenie i inne rodzaje serwisu. Ruch jest skoordynowany z Unią Europejską, która wprowadziła zakaz importu LNG z Rosji od 2026 roku w ramach planu stopniowego porzucania gazu rosyjskiego do końca 2027 roku z programu REPowerEU. Wyspy zatrzymały import LNG z Rosji jeszcze w styczniu 2023 roku. Nowe przepisy blokują możliwość współpracy przy dostawach gazu skroplonego z tego kierunku. Jest to uderzenie we flotę gazowców arktycznych Rosji, którym trudno będzie znaleźć alternatywę. Rosjanie mają wsparcie Chin przy budowie tzw. floty widmo w sektorze LNG. Podcast Energy Drink informował już o jednostkach, które wyłączają transpondery albo kursują pod fałszywą banderą, by dostarczać gaz rosyjski pomimo sankcji, analogicznie do floty widmo znanej z sektora ropy. Jest to jednak niemożliwe, gdy zamarza północny szlak morski omijający Rosję od północy. Wtedy do akcji wkraczają gazowce w klasie arktycznej ARK-7, których Chińczycy jeszcze nie są w stanie zapewnić. Ta trasa wymaga zastosowania lodołamaczy między listopadem a majem. Nie jest jednak jasne, czy i kiedy Chińczycy albo ktoś inny mógłby zapewnić alternatywę do ubezpieczenia świadczonego przez Brytyjczyków. Bez niego flota arktycznych gazowców Rosji nie będzie mogła kursować po wodach międzynarodowych. Rosjanie próbują budować alternatywną flotę gazowców w stoczni Zwiezda należącej do Rosnieftu, ale ona także ma problemy przez sankcje zachodnie. Brakuje jej technologii membranowej z Francji, a dostawcy gazowców z Korei Południowej anulowali zamówienie na 15 jednostek w klasie arktycznej. Portal G-Captain ustalił w źródłach sektora morskiego, że Rosjanie mogą zechcieć sprzedać niektóre gazowce arktyczne tak, aby uchronić je przed sankcjami zachodnimi. Jednakże potencjalny kupiec będzie się musiał liczyć z dużym ryzykiem przejęcia aktywów toksycznych na rynku. Londyn dominuje na rynku ubezpieczeń morskich. Uderzenie arktyczne we flotę widmo LNG z Rosji jest zatem kolejnym celnym ciosem w eksport surowców rosyjskich pomagających finansować inwazję. Jeżeli eskalacja sankcji Zachodu zostanie połączona ze wzrostem efektywnej pomocy wojskowej Ukrainie, może odwrócić losy inwazji rosyjskiej. Jeżeli Rosjanie zostaną skutecznie zatrzymani, będzie szansa na zakończenie konfliktu po myśli Ukrainy i świata zachodniego. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Koniec dywagacji o secesji. Orlen odpowiada na spekulacje o możliwości ponownego wydzielenia energii z grupy zaproszeniem do sprzedania do 100% akcji tej firmy. Wcześniej pojawiały się spekulacje o możliwości utworzenia pomorskiej spółki z udziałem aktywów Energii, Orlen Termiki i PSG. Gaz przed atomem.
Polskie sieci elektroenergetyczne liczą się z możliwością problemów z budową elektrowni jądrowej w Polsce na czas, więc stawiają na energetykę gazową w podstawie w krótszej perspektywie. Cytuję: będziemy potrzebowali przy wychodzeniu z węgla czegoś w zastępstwie. To w długoterminowej przyszłości będzie elektrownia jądrowa, ale czy na pewno powstanie, czy nie będzie poślizgów w realizacji, to nikt ze 100% pewnością nie odpowie, powiedziała wiceprezes PSE Agnieszka Okońska na Wrocław Bridge Energy and Industry Dialogue. Uderzenie w dystrybucję. Polska Grupa Energetyczna obawia się, że prezydencki projekt ustawy o obniżce cen energii odbierze jej środki na inwestycje w przyłączanie OZE. Musimy przyłączać nowe źródła odnawialne. Jeśli te inwestycje miałyby zostać spowolnione, to skala możliwych przyłączeń będzie odpowiednio niższa, tłumaczył wiceprezes do spraw finansowych Przemysław Jastrzębski na konferencji wynikowej. Apel o walkę ze smogiem. Organizacje samorządowe zrzeszające ponad 1000 gmin zaapelowały do premiera o zapewnienie skutecznych programów wspierających wymianę starych kotłów i ocieplenie budynków, a także wznowienie programów dla budynków wielorodzinnych. Apel został skierowany przez prezydenta Rybnika, Chełma, Krakowa, pełnomocnika do spraw czystego powietrza z tego miasta, burmistrza Skawiny oraz ekspertów Polskiego Alarmu Smogowego. Teraz wieści z Europy. Wykup operatorów. Rząd niemiecki planuje przejąć ponad 25% udziałów w operatorze krajowego systemu elektroenergetycznego Holandii o nazwie TenneT. List rządu w Berlinie w tej sprawie został ujawniony przez Tagesspiegel Background. Niemcy mają udziały mniejszościowe u kolejnych operatorów jak TenneT BW i 50 Hertz. Wymiana transgraniczna jest jednym z filarów polityki energetycznej tego kraju. Język siły. Fala sankcji Zachodu ograniczyła zasoby Rosji, a ponieważ presja pozostaje jedynym językiem, na jaki Rosja reaguje, będziemy ją nadal zwiększać, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Trwają rozmowy o wykorzystaniu zamrożonych aktywów w Rosji, które nadal blokuje Belgia. Komisja ma przedstawić propozycję przepisów na dniach. Ostrzeżenie przed niedoborem gazu. Operator brytyjski National Grid ostrzega, że jeśli Wielka Brytania nie rozwinie nowych szlaków i źródeł dostaw gazu, może go zabraknąć po 2030 roku w zimowych szczytach zapotrzebowania albo w razie problemów z infrastrukturą. Powolny spadek zależności gospodarki od tego paliwa może zatem stanowić wyzwanie z zakresu bezpieczeństwa. Jedna z odpowiedzi to energetyka jądrowa. Jeszcze wieści ze świata. Cios w pralnię ropy. Sankcje zachodnie odstraszyły klientów od chińskiej rafinerii Shandong Yulong Petrochemical. Sankcje Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii spowodowały według Reutersa ucieczkę inwestorów oraz klientów. Yulong przerabiał rosyjską ropę na paliwa. Teraz nie ma dostępu do usług z zachodu, a Reuters potwierdził ucieczkę największych partnerów jak BP, Total Energies, Saudi Aramco, PetroChina i Trafigura. Nie ma też mowy o współpracy z bankami w Singapurze. Nie ma układu na święto dziękczynienia. Pierwotny plan Białego Domu osiągnięcia porozumienia o zakończeniu wojny na Ukrainie przed tym świętem, wypadającym w tym roku 27 listopada, upadł. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Uszakow uznał, że, cytuję, nie ma ustępstw w kluczowych sprawach dotyczących Ukrainy. Rozmowy utknęły w martwym punkcie. Kredyt atomowy na ratunek. Japonia wprowadzi program wsparcia kredytowego inwestycji publicznych w elektrownie jądrowe w ramach nowego planu energetycznego. Polska rozważa także różne nowe metody wsparcia elektrowni jądrowych wobec rosnących kosztów kontraktu różnicowego. Drogie centra danych. Zapotrzebowanie na energię w centrach danych podnosi ceny energii w USA. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że wzrost cen energii przez centra danych będzie przewyższał inflację do 2026 roku. Ceny we wrześniu wzrosły na zachodzie i północnym wschodzie kraju o ponad 7%. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.